Analiza drugiego zwiastuna do nowego dodatku Razem Raźniej. Hej Rybeńki, to Aqua. 23 lutego pojawił się już drugi zwiastun zapowiadający rozgrywkę dodatku Razem Raźniej. W tym odcinku oczywiście przyjrzymy się temu wszystkiemu z bliska, także wiecie jak jest. Kawusia, herbatka i lecimy. Na zwiastunie zaprezentowano nam fragmenty dzielnicy o nazwie Wzgórza Hopwell. Niestety, troszkę tu już widać, co może być makietą, a co nie. W tle oczywiście również pojawia nam się charakterystyczny most. Kolejne ujęcie to podgląd na domek rodzinny Michaelsonów. Oczywiście domek jest bardzo ładny, z wielkim ogrodem na tyłach i między innymi na tyłach możemy zobaczyć, że właśnie jest tam ten wielki domek na drzewie. Przed samym domkiem na ścieżce widać już starszego Sima, który trzyma w rękach walizkę i zmierza do drzwi wejściowych. Tak, kochani, dziadek przybył na inspekcję. Kamera przenosi nas do domu, który jest już nam w sumie dobrze znany. A jeśli oczywiście tego domu nie znacie, to zapraszam Was do analizy pierwszego oficjalnego zwiastuna, bo tam omówiłam wszystko ze szczegółami, nawet jeżeli chodzi o obiekty. Jak widać, rodzina spędza czas w salonie. Dziecko bawi się w śmieciach, najprościej mówiąc. Tata trzyma niemowlaka na rękach, a matka jest tym faktem załamana. W tle słychać dzwonek do drzwi i pytanie, czy to faktycznie się pojawi, bo na chwilę obecną Simowie w rozgrywkach mogą tylko pukać do drzwi. Także nie wiadomo, czy jest to nowy element rozgrywki, czy tylko efekt specjalny w trailerze. Ja przypuszczam, że tylko to jest efekt specjalny, bo już tam napis wielki był, że nie wszystko, co jest w trailerze pokazane, faktycznie będzie w grze, no ale wiecie, można się czasami zdziwić, a naprawdę taki dzwonek to ja bym bardzo chętnie do gry przyjęła. Czemu by nie? To jest faktycznie lepsze niż to walenie do drzwi. Wszyscy Simowie zdziwieni są nadejściem gościa, a za drzwi wyłania się sam dziadek. Cała sytuacja w grze została określona mianem dynamiki rodzinnej. I tu, kochani, padło już oficjalne potwierdzenie na Twitterze, że w grze pojawią się odwiedziny teściów, a co za tym idzie, będą oni potrzebowali pokoju gościnnego w naszym domku. I teraz tutaj nie jestem pewna, czy tylko pokoju gościnnego, czy tylko łóżka przypisanego. Oczywiście o tym wszystkim się przekonamy tylko i wyłącznie w dniu premiery. Dodam jeszcze tylko, że nasi goście spędzą u nas kilka dni, a ile też nie wiemy. No ale zjazd rodzinny to zjazd rodzinny, wiadomo. Więc to trochę potrwać musi. W zwiastunie ogólnie zostały poruszone 4 kwestie. Dynamika rodzinna, która została przeze mnie wcześniej wspomniana, kamienie milowe, cechy osobowości, które mogą łączyć i dzielić Simów oraz to, że wszystko jest zależne od punktu widzenia. I od tego punktu widzenia tak naprawdę zaczniemy, bo w zwiastunie został przedstawiony punkt widzenia poszczególnych członków rodziny. No i teraz przechodzimy do nowych narzędzi. Po pojawieniu się dzwonka do drzwi, każdy Sim zareagował troszkę inaczej. My już wiemy, że nadchodzi ojciec Simki po lewej stronie. Dynamika małżonków według lektora jest dość zbliżona. I możemy sobie zobaczyć, że pojawia nam się tutaj wybór tak zwanych stosunków domowych, który będzie dostępny najprawdopodobniej tylko w trybie tworzenia Sima. W tym przypadku mamy możliwość wybrać jedną z 3 opcji. Odległy, żartobliwy i bliski. Na dalszych ujęciach możemy zobaczyć, że między Simami jest świetne porozumienie, gdy tylko obydwoje mają te same zamiłowania. A to oczywiście również znajdziemy w trybie tworzenia Sima pod już znanym nam systemem lubię, nie lubię. Sam narrator określił, że ich relacja przetrwała próbę czasu ze względu na zgodność charakteru. Do tego wszystkiego dochodzą liczne etapy życia, które Simowie wspólnie przeszli. Za przykład dano ślub, następnie narodziny pierwszego dziecka oraz narodziny drugiego dziecka. Kolejny punkt widzenia, który został nam przedstawiony, dotyczy Sebastiana, czyli ojca Celest. Tu możemy się dowiedzieć, że jako ojciec jest bardzo opiekuńczy dla swojej córki, przez co może trochę postrzegać krytycznie swojego zięcia Christophera. Jak się okazuje, panów różni również zakładka lubię, nie lubię i do tego wszystkiego dochodzą ich temperamenty, więc mamy tutaj przykład złego dopasowania. Przedstawiona została nam historia Sebastiana oraz jego liczne kamienie milowe, czyli w sumie etapy życia. Te najważniejsze. Pierwsza miłość, pojawienie się córeczki, posiadanie przyjaciela, a tak przy okazji zwróćcie uwagę na brzuszek i klatkę piersiową tego przyjaciela, bo tutaj widać rozstępy oraz inne znaki na ciele. No ale wracając do tematu, na następnym ujęciu mamy przedstawioną jakąś poważną kłótnię, również z tym samym przyjacielem, tylko panowie są już bardziej chyba emerytami, no i do tego wszystkiego mamy utratę pracy. Trzeci punkt widzenia w sumie dotyczy dzieci, a dokładnie tego, jak mały chłopiec postrzega świat po narodzinach swojej młodszej siostry. Jak się okazuje, jego świat został wywrócony do góry nogami i w narzędziu stosunków domowych możemy zauważyć 4 opcje, a nie 3. Do wyboru mamy bliski, odległy, trudny oraz żartownisie. W życiu małej siostrzyczki też się dużo dzieje, dlatego że wiele rzeczy poznaje ona po raz pierwszy. Mamy tu zmianę pieluszki, kąpiel w wanience, pierwsze przekręcanie się na plecki, raczkowanie, posiłek na krzesełku oraz pierwsze poważne stawianie kroków z asystą całej rodziny. Wróćmy jeszcze do starszego braciszka, bo ten ze smutkiem wspomina stare czasy, jak to było fajnie, gdy był jeszcze jedynakiem. Tutaj wspomniano o jego przyjacielskiej relacji z dziadkiem, a co za tym idzie, za bardzo miłym spędzaniem czasu we dwoje. Wnuczek z dziadkiem świetnie się rozumieją, ponownie przez system lubię, nie lubię, a dokładnie przez ich wspólne zamiłowania, na przykład do śmieszkowania, żartowania czy nawet gniewu. Kamieniem milowym Atlasa, czyli tego młodszego chłopca, jest jazda na rowerze, wypadanie zębów, a nawet i pożar. Dynamika rodziny, która została wprowadzona, ponoć nie jest czymś łatwym do ustalenia. No jak się okazuje, magiczne słowa lektora powiedziały, że nie wszystkie obrazy zostały pokazane w zwiastunie. Ale jedno jest pewne, znowu dostaliśmy wielki napis, że to wszystko jest względne. Teraz przejdźmy sobie do małego podsumowania. No i kochani, chcę wam powiedzieć,
szczerze, że zwiastun jest jak dla mnie trochę okrojony i rozumiem, że do gry ogólnie dodano dużo nowych funkcji, ale troszkę mi tego zabrakło w tej prezentacji. Twórcy się zarzekali na Twitterze, że nie wszystko byli w stanie pokazać w 2 minuty, więc ponoć to nie jest wszystko, co nas faktycznie czeka, ale jakoś tak czuję się nienasycona tymi informacjami. Znowu kręcimy się wokół tego, co w sumie już jest nam znane z tego pierwszego zwiastuna, więc tu mnie jakoś specjalnie nic nie zdziwiło. W tym zwiastunie spodziewałam się większego podglądu na miasto, przedstawienia imprezki jak baby shower oraz jakichś innych aktywności lub nawet wejścia do nowego centrum rekreacji. Ja chyba jestem na takim etapie, że potrzebuję od tej gry troszkę więcej. Skoro The Sims 5 będzie dopiero za kilka lat, to z roku na rok czuję, że jest mi potrzebny bardziej zaawansowany symulator życia. Taki wiecie, bez króliczych norek, z większą liczbą animacji, z mniejszą liczbą makiet, a co za tym idzie z bardziej rozbudowanymi miastami, z różnymi oczywiście opcjami, z większą ilością karier, które są funkcjonalne. No i oczywiście funkcjonalnych obiektów też by się więcej przydało. Po prostu patrzę na to wszystko, co proponują nam w tej chwili Simsy i to, jak one po prostu stoją w miejscu na tle naprawdę innych gier. I Simsy trochę zostają w tyle. Ten symulator powinien być troszkę bardziej rozwinięty. Powinny być naprawdę pionierem różnych nowych funkcji. To od nich tak naprawdę powinniśmy się uczyć, jak tworzyć dobre symulatory. A tu mam wrażenie, że tak do końca nie jest. Mówię to do was naprawdę szczerze. Ja się naprawdę liczę z waszym zdaniem. Ja szanuję wasze zdanie. Cieszę się, że nie zawsze się zgadzamy i cieszę się też, kiedy się zgadzamy. Dlatego po prostu jakby ośmielam się to mówić do was. Po prostu szanuję was jako moich widzów. Ogólnie po prostu mój entuzjazm co do tej zawartości jest taki, no żeby nie powiedzieć troszkę zmieszany. Jako moi widzowie jesteście naprawdę świadomi wielu rzeczy i na przykład jesteście świadomi tego, że 3. edycja Simów była naprawdę bardzo dobrze zrobiona, zwłaszcza jeśli chodzi o pokolenia. Tu jest to wszystko tak mocno rozbite po tych wszystkich akcesoriach, pakietach, że to w moich oczach już naprawdę zaczyna tracić na atrakcyjności. Zrobili naprawdę wiele akcesoriów. Doszedł pakiet ślubny, potem było liceum i teraz to. I w sumie odnoszę nawet wrażenie, że wchodzimy w jakąś inną erę dodatków. Ten i chociażby licealne lata wydają się być takie lekko zachowawcze. Tak jakby twórcy nie chcieli, żeby coś się tutaj za bardzo skomplikowało, więc troszkę oszczędnie podchodzą do tematu. No i ja tutaj sama mam wiele pytań. Czy faktycznie w przyszłości pojawi się coś jeszcze tak zaawansowanego, jak na przykład dodatek życie eko, czy chociażby miejskie życie lub wyspiarskie życie? Czy na przykład pojawi się jeszcze tak duże miasto jak Winterburg? Czy doczekamy się jeszcze jakichś nowych aktywnych karier, albo nie wiem, postaci nadnaturalnych, ewentualnie jakiegoś takiego nowego, bardzo zaawansowanego rodzaju parceli? Ja serio czekam na coś mega spektakularnego. Wierzę, że to się kiedyś pojawi, ale nie wiem, czy tutaj. Też nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Serio kocham Simsy i to była moja pierwsza gra, którą dostałam jako dziecko i one są ze mną do tej pory. I nawet teraz siedzę po nocach i tworzę dla was liceum potworów. Tak, kochani, druga generacja już tuż. Ale też chcę powiedzieć, że nie wiem, czy zdania nie zmienię, bo może tak być, że ten dodatek naprawdę mi się mega spodoba podczas rozgrywki. Ale mimo wszystko, póki co, chcę być z wami szczera, że drugi zwiastun tego jakoś tak dla mnie super rewelacyjny to nie jest. I mam takie wrażenie, że każdy inny dodatek był jakoś tak, nie wiem, bardziej rozbudowany. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to proszę zostawić łapkę w górę. Będę wtedy wiedziała, że jest was więcej. Oczywiście też chcę podkreślić, że ten dodatek również znajdzie się w mojej simowej kolekcji, bo nie mogłabym sobie odpuścić jego testowania. Wiecie jak jest. Nie oceniajmy książki po okładce, mimo tego, że mamy naprawdę mieszane uczucia. Teraz rybeńki, czekam na waszą opinię w komentarzach. Wasza opinia jest tutaj zawsze mile widziana. Dzięki wielkie za uwagę, dziękuję moim wspierającym i dziękuję wam pięknie za to, że jest was coraz więcej. Trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć, pa!